Ty dalej jesteś w Wiemorze? Czy Dalej. przeniosłaś się gdzieś W indziej? Brodkamie. Tak, dalej w Wiemorze. Przepraszam, Brodkom, no tak, przecież tak. Zapomniałem o tym małym czerwonym słoniu w pokoju, nie? Jakby to tak faktycznie jest trudne. A co się stało, że się jakby przeemigrowałaś? Inne projekty, życiowe rzeczy, czy tak po prostu stwierdziłaś, że czas już porzucić ten piękny kraj? Opcja numer 3. Czas było już. Akurat ja się jeszcze Przerwa. przynosiłam, jak polityka u nas nie była całkiem naprawiona, w związku z czym było po prostu czas opuścić Rozumiem. ten kraj. Kompletnie to nie miało związku z projektami, gdyż cały zespół w Polsce jest naprawdę super i totalnie jakbym mogła, to A to mogłabym zmieniłaś w wciąż ogóle pracować. business unit? Tak. Czy ty zmieniłeś business unit? Zmienić business unit, okej, Wszystko. czyli to nie jest tak, że jesteś na zesłaniu delegacyjnym z Polski, tylko po prostu business unit jest inny. To gdzie teraz, w którym business unicie możemy cię Mamy spotkać w tylko i strukturze wyłącznie, Broadcomu? mamy tylko i wyłącznie jeden business unit tak naprawdę, w sumie 3, ale jeden główny VC. Si. VCF. Tak. Jestem w tym business unicie, natomiast historycznie przeniosłam się do cloud management, w związku z czym byłam odpowiedzialna za Arię i teraz pewnie będziemy zaraz dyskutować zmianę nazwy, gdyż nie ma już Arii. Maria, Jestem co to jest za produkt? Właśnie, bo wiesz, wyparłem, nie? Ja myślę, że intensywność i częstotliwość zmian nazewnictwa może sprawia, że się trzeba je szybko wypierać, bo można nie zdążyć ich wyprzeć, zanim przyjdzie nowa. To jest fakt. Mnie osobiście cieszy, że pozbyliśmy się nazwy Aria, gdyż jakoś No, była zaczęła ona się nietrafiona, nazwijmy rzeczy po imieniu. Mm, tak. Była nietrafiona, nie. To, wiesz, no wiadomo, że ja kiedyś słyszałem świetną interpretację, że to jest, wiesz, taka, że aria to jest ten najważniejszy moment, ten, że tak powiem, klimaks operowy, nie? Że kiedy dochodzi do tej arii, nie jest tak najlepiej i że dlatego nazwaliśmy tak te produkty. Nie wiem, nie kupiłem tego wówczas, wiesz, jakoś nie przemawiało to do mnie. Stary, dobry Ode mnie V-Realize też był dziwny, V-Realize był dziwny? Nie. Mnie akurat V-Realize się podobał. Można było ale wtedy lepiej niż aria. lepiej niż Aria. Zdziwiła mnie bardzo Aria, aczkolwiek przekonywało mnie przez chwilę fakt, że mieliśmy doprowadzić hub do momentu właśnie Arii, w którym wszystkie narzędzia razem się połączą i za pomocą GraphQL będzie łatwiej obsługiwać i ominiemy cały swivel chair management i przełączanie się między oknami. Natomiast hub został przesunięty do Tanzu, Mhm. gdyż klienci nie rozumieli potrzeby narzędzia, które jest serwisem w cloud. Natomiast Mhm. integruje ze sobą narzędzia, które powinny działać prawidłowo on-prem. I przyszedł czas Broadcomu, w związku z czym decyzja, żeby odwrócić ten kierunek zarządzania toolami cloudowymi i skupić się na on-premie. Na szczęście pomysł hub i usunięcia swivel chair managementu jest aktualnie realizowany dość dobrze w VCF 9, gdzie operations zaczyna przejmować tą rolę tego centralnego huba, tego miejsca, w którym wszystkie narzędzia się razem łączą. Słuchajcie, Evolution Cast 46. Będziemy rozmawiać z Kasią Rychlik. Dzisiaj Unified VM, Container, Kubernetes. Trochę pod strzechą tego operation, o którym powiedziałaś. Ja nazywam się Maciek Kalusz. I cóż, przejdźmy do rzeczy. Mianowicie, słuchajcie, no, na pewno nikt nie słyszał o takim produkcie jak VCF9, przecież w ogóle nie ma szumu na ten temat w internecie, nie? Ale myślę, że głównym elementem tego VCF9, takim trochę zwrotem w zasadzie przez rufę, jest to, że operations z takiego, nie chcę tego tak nazwać, ale tak nazwę, bo jestem z tego znany, trochę niechcianego dziecka, które zawsze gdzieś tam wciskano jako tą licencję dodatkową komuś, nie staje się razem z automation, powiedzmy, że elementem przewodnim tego całego szaleństwa, nie? Bo no kiedyś, tak jak mówię, był to dodatek, a teraz przy VCF-ie 9, jak rozumiem przynajmniej, chciałbym, żebyś tutaj trochę o tym poopowiadała naszym słuchaczom, widzom, staje się elementem zarządczym, głównym, można by powiedzieć. Takim, które w ogóle sprawia, że ten VCF 9 to ma sens.
Co ty o Dokładnie. tym sądzisz? Jak to widzisz? No, dzięki. To Znaczy, co, kończymy. Facet. nie. Trochę mnie zabolało, bo osobiście, jeżeli chodzi o operations, jest to jedno z tych narzędzi, z którymi akurat ja jestem dość za pan brat od wielu lat. W ogóle jak robiłam magisterkę, napisałam na podstawie operations, rozkładając operations na czynniki pierwsze, gdyż było irytujące. Więc jest Tak. jedno to z narzędzi, które zaskarżyło sobie u mnie bardzo tutaj bardzo dużo sympatii obecnie. No i Operations, mając nazwę Operations operacyjną, nigdy tak naprawdę takiej mocy nie posiadało. Co było dość mylące Dokładnie, i to był w irytujące. zasadzie w zasadzie to był monitoring, observability, troszeczkę taki zarządzanie pojemnością. W zasadzie trudno powiedzieć, gdzie kto miało to miejsce, nie? Dlatego mówię, to trochę takie dziecko, które nigdy nikt nie doinwestował, a teraz nagle się okazuje, że może to nazwa własna zmieni się z tylko nazwy w faktycznie rzecz, którą ten soft zaczyna robić. Dokładnie. To znaczy, trochę się nie zgodzę z tym, że było to trochę niedoinwestowane dziecko. Moim zdaniem było po prostu za mało edukacji wśród użytkowników, gdyż Operations, będąc bardzo dużym narzędziem, sam nie jesteś do końca pewny, co ono robi, a dlatego, że robi bardzo dużo. Mhm. Jest narzędziem monitorującym, jest narzędziem odpowiedzialnym za capacity, również compliance. Ma bardzo dużo swoich tych głównych kolumn operacyjności, w związku z czym to sprawiało, że użytkownicy otwierali narzędzie, ok, działa, out of box jest dość funkcjonalne, można coś porobić, tylko zaraz. A co ja miałam zrobić? I w tym momencie kończyło się Tak. tym, że Znaczy, zostało nazwijmy to, ono to był zamykane. wspaniały framework i jest dalej frameworkiem, z którego można wyrzeźbić dużo, natomiast trzeba to zrobić i tak jak mówię, nie zapomnieć przy okazji, co się chciało zrobić, wchodząc do tego, że jest świetne porównanie. Ale dobrze, Dokładnie. słuchaj, to znaczy zacznijmy. Dlaczego my w ogóle o tym Operations rozmawiamy? Dlaczego zaczęliśmy od tej strony? Bo przecież mamy dzisiaj mówić o jednorodnym środowisku wszystkich możliwych form uruchamiania bytów semi-wirtualnych. Skąd Operations od początku? Stąd Operations, gdyż dzięki niemu zaczynamy w ogóle podróż z VCF 9. Jest to pierwsze narzędzie, które zostaje zainstalowane i następnie ono zaczyna zarządzać całą naszą infrastrukturą. Mamy możliwość zarządzania flotą VCF z jednego miejsca i staje się ono parasolem do zarządzania wszystkimi elementami naszego VMware Cloud Foundation. Dzięki Operations mamy po pierwsze SSO, możliwość zarządzania Identity and Access Management, jak i również zainstalowania i zarządzania automation. I automation będzie też jedną z części naszej rozmowy, gdyż w końcu w historii VMware'a skupiamy się na tym, żeby zunifikować wszystkie metody deploymentu, mieć maszynę wirtualną, kontenery i Kubernetes, który tym zarządza w jednym miejscu. Stąd zaczynamy. No właśnie. I tutaj moje takie pytanie inicjujące, bo przyglądając się, jak się instaluje VCF 9 i w pewnym momencie widzimy sobie ten portal, nie, to chyba warto wspomnieć tutaj o tych dwóch twarzach, automation i operation, czyli tej twarzy do użytkownika i do operatora, bo to jest może nie nowy koncept, ale jednak coś takiego, co może wprowadzić zaskoczenie u niektórych klientów, kiedy mówimy o tym, że mamy VPC, mamy podział, jakieś niby tenantowość tego produktu. Wcześniej tego się nie dało uświadczyć. To znaczy, to było trzeba generować, powiedzmy, vCloud Directorem na górze i to sprawiało, że wiele osób miało bezsenne noce. A teraz w tym momencie przy VCF 9 mamy tą flotę zdeployowaną i w zasadzie wchodząc, co się dzieje? Jak ten customer journey wygląda tutaj?
Wchodząc, otrzymujemy portal, gdzie zaczynamy zastanawiać się nad tym, jak nasza organizacja zaczyna wyglądać. Wcześniej tego typu możliwość była tylko i wyłącznie w Cloud Directorze. Na szczęście bierzemy wszystko z Cloud Directora, co jest najlepsze i przenosimy do automation. W związku z czym mamy ten multi-tenancy dostępne dla nas od razu. I pierwszą rzeczą, nad którą musimy się zastanowić, to jakiego typu nasze workloady będą deployowane w naszych workload domenach, gdyż to decyduje na temat tego, czy będziemy używać legacy VMware, czy będziemy używać modern apps, które pozwolą nam na to, żeby właśnie używać supervisora do tego, żeby zarządzać wszystkimi obiektami. To jest pierwsza decyzja, którą musimy podjąć w momencie, kiedy włączamy automation i zaczynamy tworzyć organizację, bo wchodzą dwa podstawowe koncepty, all apps, które pozwala nam na używanie deklaratywnego tworzenia obiektów w naszym workload domenie, albo legacy, którym jest VM app. I teraz ta decyzja rozdziela nas na dwa światy. Okej, no i teraz definiujemy sobie strukturę naszej organizacji, definiujemy strukturę workloadów. I wydaje mi się, że też ważne jest to, żeby powiedzieć, że definiujemy ją właśnie jako ten provider, powiedzmy, jako z perspektywy takiego superadministratora, a następnie dla naszych użytkowników, czyli może nawet użytkowników końcowych, a lub mniejszych administratorów, nie, możemy przekazać konsolę tak zwanego tenanta, w której ten człowiek, ta osoba będzie mogła sobie wygenerować pewnego rodzaju infrastruktury, czy to maszyny wirtualne, kontenery, czy całe klastry kubernetesowe, całe namespace'y. Co ważne, bo to jest te pokłosie tego vCloud Directora, którego nie wszyscy znają, bo jakby nie wszyscy go dotykali, dzięki Bogu, nie? Natomiast chodzi o to, że możemy im dać pewnego rodzaju pojemność, to znaczy powiedzieć, że mają ileś tam CPU, ileś RAM-u, ileś pojemności dyskowej i dzięki wspomnianemu od samego początku operations możemy wykonać zręb budżetowania tego, w jakiś sposób, tudzież przygotowanie do billingu. Mówię o zrębie, bo to należy, tak jak mówiliśmy, to jest framework, więc należy to stworzyć, ale mamy już te narzędzia, które istnieją. Dlaczego bardzo zależy mi na tym, żeby to wybrzmiało w czasie tego naszego podcastu dzisiaj, bo to już jest. To znaczy, jeżeli zainstalujecie VCF-a 9 tak jak pani Bozia przykazała, czyli nie po polsku, tylko normalnie, to te narzędzia w postaci automation i operations, one będą od razu. To znaczy to, o czym dzisiaj mówię, nie wymaga od was skończenia doktoratu, no poza może wypełnieniem tego psychodelicznego Excela do instalacji VCF-a, który wciąż z nami jest. Prostszy. Tutaj się zatrzymam, jest prostszy. I jest naprawdę... prostszy, ale to trzeba oddać honor. Jest prostszy. Tak. I to jest znacząca zmiana. To nie jest tak, że jest prostszy, bo ma nie 49 kolumn, tylko to jest znacząco zmniejszony. Jest kilkanaście pól do wypełnienia. Także nie kończymy doktoratu, żeby doprowadzić się do sytuacji, w której stajemy się prowajderem wewnątrz organizacji. Oczywiście dla niektórych mniejszych organizacji to trochę będzie rozdwojenie jaźni, bo będziemy dla siebie z jednej strony prowajderem, a z drugiej strony użytkownikiem, nie? Ale przy większych organizacjach to ma ogromne znaczenie, bo tam te zespoły, które konsumują infrastrukturę, nagle dostaną to, co mają dostać, nie? Tak. A co jeszcze jest fajniejsze? To w tym wszystkim, raz, że ten spreadsheet jest dużo mniejszy i naprawdę jest łatwiej, istnieje spore ryzyko, że dostając się już do naszego operations i zaczynając kolejne kroki z narzędziami, które musimy zainstalować, mamy tam opcję taką, że możemy po prostu klikać next, wypełniać pola i w pewnym momencie może dojść do sytuacji, nie przygotowaliśmy się, trzeba wrócić i jednak zrobić jakiś projekt infrastruktury. Fajna sprawa jest taka, że można się zatrzymać, zostawić te wcześniejsze kroki, wrócić do dokumentacji, przyjść przygotowanym i zacząć klikać dalej. Ciekawa sprawa jest też taka, że jeżeli chodzi o operations, no bardzo ciężko będzie po polsku zainstalować 9.
gdyż bez operations nie będzie licencji. Trzeba przynajmniej... Ważne, żeby powiedzieć tutaj użytkownikom, że już nie mamy kluczy, nie? O ile dobrze kojarzę. Chyba się coś tutaj zmieniło, prawda? Nie mamy kluczy, mamy portal, w którym ściągamy pliki, dzięki którym operations może być albo połączone stale do tego portalu, albo możemy przejść w tryb offline. Dark side. Należy jednak skonsultować to z waszymi partnerami i tak dalej, żeby dobrze to zaprojektować. Tutaj jeszcze się pojawia taka kwestia właśnie a propos jeszcze instalacji, jak już tutaj jesteśmy, Cloud Builder. Kiedyś 30 giga w jednym pobraniu, horror LTE i 5G. A jak dzisiaj to wygląda? Dużo mniej. Powiem Ci szczerze, akurat samego rozmiaru nie pamiętam, więc tu mnie złapałeś, ale dużo mniej. Może Ty pamiętasz. Bardziej chodzi o to, że on nie ma w sobie zawartych tych wszystkich binarek. To jest ważne, że można sobie później dociągnąć po ludzku, nie? Że to, co Ci jest potrzebne i to jest mega ważne, bo to był horror. Gdzieś tam, wiecie, instalacja, powiedzmy, jak ma się jeszcze jakąś pozytywną sieć, ma super, nie? Gorzej jak to się instaluje w jakichś takich właśnie darksite'owych setupach, gdzie to wszystko LTE i 5G się ciągnęło, a przewożenie pendrive'ów jest zakazane śmiercią i przez powieszenie i kneblowanie przy okazji, więc zupełnie inne doświadczenie instalacyjne. Ja myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć. I po tym tak naprawdę, jak to zrobimy, dostajemy ten Unified VM Container and Kubernetes. Projektujemy jakby cały zestaw, czyli projektujemy, jak nasza organizacja ma wyglądać i co tam się dzieje w tym projektowaniu, co tam trzeba wybrać, co to jest? Pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że musimy sobie włączyć ten supervisor. I supervisor na poziomie vCenter serwera, gdzie wyjaśnimy to, cały cluster ESX staje się supervisorem i każdy ESX serwer jest naszym częścią tego klastra, który posiada Spherelet jako część image'u już. Spherelet jest częścią kubectl-a tak naprawdę, to jest wersja VMware, co daje nam możliwość potem zarządzania tym supervisorem za pomocą control plane VMs. Ważna sprawa w wersji 9, w końcu pozwalamy na kompletne rozgraniczenie vCenter serwera i supervisora, jeżeli chodzi o zarządzanie aktualizacjami. Wcześniej stanowiło to dość spory problem dla niektórych z naszych użytkowników, że w momencie, kiedy trzeba było spatchować jednego i drugiego, trzeba było robić to razem. Na ten moment postanowiliśmy rozdzielić tą warstwę zarządzania i mam nadzieję, że to jest bardzo fajna informacja. To jest mega fajna rzecz też. Myślę, że to też warto podkreślić. To znaczy, będąc tym, powiedzmy, superadministratorem, możemy zdefiniować pewien zestaw wersji, które są dostępne dla danego tenanta, dla tych mniejszych jednostek. Ja myślę, że to jest mega ważny temat, bo wcześniej to było tak, że one to rule them all, nie? I po prostu wszyscy musieli jechać na jednej wersji, nie? I to było koszmarem dla niektórych zespołów, które nie były gotowe na aktualizację do góry, albo kochały się z pewną wersją Kubernetesa. Natomiast tutaj wychodzi nowa wersja, my jako administrator ją przyłączamy do tenanta i pozwalamy właścicielowi, administratorowi tego tenanta dokonać tej aktualizacji w sumie samemu, tak naprawdę. Natomiast ta kontrola jakby przeniesiona na kolejną warstwę, ona jest na tyle ciekawa, że rozwiązuje problem w dużych firmach aktualizacji business unitów. Z tym się często mierzyliśmy, bo no niektórzy nie byli gotowi na przejścia z różnych powodów, nie? Pomiędzy wersjami i to trwało latami, nie? A to trzymało nam, tak jak wspomniałaś, wersję już całej infrastruktury. To jest tutaj od siebie odłączone. Myślę, że to bardzo ważny krok do przodu. Mała rzecz, w gruncie rzeczy, tak koncepcyjnie, jak się na to patrzy, nie? Że to w sumie kurczę, nie? 10 lat minęło, a dopiero, ale właśnie jest duża, jest mega ważna, nie? I fajnie, że to się pojawiło, to myślę, że warto podkreślić. Mamy różne wersje Kubernetesa. Jak w ogóle, powiedz mi, bo to też może być dla wielu ciekawe, wygląda powoływanie tych środowisk, to znaczy, czy to się wyklikuje, czy to się robi kodem, czy nie wiem, robi się mszę świętą, zamawia w kościele, żeby tam z nieba zeszczy i spuści nam konfig. Jak możemy to zrobić? Możemy to zrobić na 3 sposoby. Pełna elastyczność. Tak.
Pierwszy używamy automation i to jest to, o czym mówisz cały czas. Użytkownicy dostają tenet i konfigurujemy projekty, mamy pełną możliwość zarządzania i może na razie zostawię to na boku, gdyż jeżeli zacznę mówić o automation, to nie przestanę, gdyż zejdę bardzo nisko. Więc automation to jest sposób pierwszy. Drugi sposób przez vCenter Server. Możemy zainstalować sobie dodatkowy serwis lokalne możliwości zdeployowania bezpośrednio z GUI, z vCenter Server, obiektów w supervisorze, VM, class, wszystko, co jest nam potrzebne. Klikując next. Oczywiście biorąc pod uwagę cały koncept deploymentu, o którym powiem na końcu. I numer trzeci, oczywiście nasz deklaratywny YAML, pełna dowolność, tak jak deployujemy wszystkie serwisy w Kubernetesie, możemy wykorzystać VMware Kubernetes Service, VKS, do tego, żeby w naszym API, które mamy dostępne w supervisorze, zdeployować usługi, rozpoczynając od Kubernetes serwisów po maszyny wirtualne, żeby wszystkie usługi były razem. Który sposób wybierasz jako pierwszy? Wiesz co, i ja przez to, że jestem takim nobem, nie, no przecież gdzie tam specjalistycznie do tego podejść, ale to jest mega ważne. Ja bym wybrał GUI. Dlaczego? Bo GUI ma bardzo fajną funkcję, która wcześniej była dostępna w zasadzie w automation, którą nie wszyscy klienci mieli, nie, z różnych powodów. Nie byli przyzwyczajeni, nie mieli licencji, no, nie mieli kontaktu z automation. Natomiast jeżeli wejdziecie sobie w automation w tej nowej wersji VCF-a 9, to klikając sobie tam w tym GUI, z boczku macie taki piękny jakby wyciąg, który tworzy wam jakie komendy jak musicie zbudować w zasadzie wasz plik do automatyzacji do tego już powiedzmy deklaratywnego setupu. Ja myślę, że to jest duża zmiana dla wielu, bo kiedyś był taki, że ja wywodzę z tej starej gwardii, nie webowego klienta, był kiedyś taki projekt Onyx się nazywał. Mroczno. Onyx. Projekt Onyx w VMware'ze, tak. I ten projekt Onyx polegał na tym, że jak się klikało w GUI w kliencie twardym, generował PowerCLI-owe, PowerShellowe kod, który można było zrobić te same funkcje, które klikałeś w GUI. Strasznie stary projekt. I to jest bardzo podobne. Niektórzy pamiętają to jeszcze ze względu na swoją siwość, nie? To pamiętają to, natomiast co tutaj nam to daje? To znaczy, jeżeli nie umiecie jeszcze, nie jesteście na tym etapie rozwoju w waszej organizacji do tego, żeby przejść od razu na automatyzację, to klikologia, ten ClickOps, który sobie wykonacie po GUI, wygeneruje wam kod. I to pozwoli jakby dla wielu zrobić ten krok dalej, o którym ty mówisz, czyli już nie klikać później, tylko wysyłać po prostu w jakimś systemie CI/CD, tworzyć już tą taką formułę, w której chcemy pracować w przyszłości, na warstwie chmury prywatnej. Nie? Także to jest duża zmiana również. Ja postaram się, żeby tutaj pojawił się link do bardzo fajnej prezentacji Katariny Brookfield. Ona wrzuciła ostatnio na Cloud Field Day prezentację właśnie o tym featureze automation. Generowała między innymi kontenery kubernetesowe, namespace'y i tam po prostu takie przejście przez demo. Więc zobaczcie sobie to, bo to też jest dość ciekawe jako uzupełnienie naszej dzisiejszej rozmowy, jak to naprawdę wygląda, nie? Bo to też tak co dzisiaj rozmawiamy i brzmi, gadają, na pewno nie działa. Działa świetnie. To znaczy ja jestem głęboko zaskoczony automation w tej formie, w której ona jest dzisiaj, w VCF-ie 9, bo miało swoje, że tak powiem, górki i dołki ten software, a teraz jakby dojrzał już do takiej formuły, w której wraz z operations tworzy fajny tandem do zarządzania faktycznie tym środowiskiem. Tak, i daje to możliwość wybierania, klikania serwisów. Działa to zaskakująco szybko i dobrze, bo powiem szczerze, że wcześniej, żeby w ogóle zacząć pracę z automation, trzeba było wykonać sporo kroków. To dalej jest w naszym tradycyjnym... Nie. Mamy dwa sposoby, mamy dwa typy. Nie zapominajmy o tym, że możemy dalej zarządzać w sposób legacy naszym środowiskiem. Czyli wszystko to, co ludzie używają teraz w automation w wersji 8, mogą przenieść sobie do 9, tylko
będą mieć jakby 1:1 funkcjonalność przeniesioną i tego typu deployment providerze nazywamy VM App. I on sobie dalej istnieje. Cała struktura jest uproszczona, nie musimy się przełączać między assemblerem, service brokerem. Jest GUI, który jest po prostu uproszczony w automation, ale 1:1 można sobie wszystko przenieść do 9. Ta część, o której my teraz dyskutujemy, która pozwala na zunifikowanie wszystkich VM-ek, kontenerów dzięki Kubernetesowi, nazywa się All Apps i jest ona osobnym providerem, osobnym systemem. Okej, czyli de facto byśmy mieli, przy takim setupie byśmy mieli, powiedzmy, dedykowane, tak bym zakładam, workload domeny pod tą All VM i drugi setup, ten nowy, modern, że tak powiem, VCF-a 9 razem z Automation Operation, o którym dzisiaj trochę rozmawiamy, na zupełnie innym zestawie zabawek. Nie? Okej, no dobra, nie. to Lepiej, mnie. łatwiej. Jest łatwiej. Deployujemy całe 9. Operations, Automation, one są to jest jeden zestaw. I co jest w ogóle jeszcze fajniejsze, tym jednym zestawem Operation and Automation możesz zarządzać wieloma VCF-ami. Jeżeli sobie zdecydujesz, że chcesz mieć rozbudowaną flotę na wiele VCF-ów, nie tylko na wiele domen. Nie muszę mieć SCCM, Cloud Managera na każdego VCF-a, tylko mam teraz normalnie Fleet Managera i on zarządza różnymi VCF-ami. I ten Automation i Operation też nimi zarządza. Tak, ten Fleet Manager to jest Operations. To jest Operations, który ma... Tak, i pod spodem ma takie małe pochowane Cloud Buildery z API. Tak, i ma pochowanego SDDC Managera. Mówimy. Już nie pamiętamy o nim. Żartuję. W każdym razie, ja nie chcę już trochę pamiętać o SDDC Managerze, nie, z różnych powodów, ale jakby fajnie, że już nie widać. To sprawia, że traumy przeszłości nie powracają tak mocno. Ważne jest to właśnie, bo myślę, że też trochę trzeba naszym słuchaczom, naszym widzom opowiedzieć o tym, że podkreślić, że to rozdzielenie infrastruktury od tego middleware'u, którym staje się Kubernetes z tą swoją osnową kontenerową, którą buduje, jest poza tym ważne ze względu na to, że kiedyś to było bardzo twardo przywiązane do bardzo konkretnych fragmentów waszych workload domain czy klastrów. Nie? Jak to teraz wygląda? To da się rozsmarować po wielu klastrach? Czy to jest w ogóle istotne z perspektywy infrastruktury, czy po prostu na wszystkim działa wszystko? Z tej opcji nowoczesnej. To skończyliśmy na tym, że jest jeden zestaw Operation and Automation, w tym jednym Automation, który zarządza, jest jeden Automation, jeden Operation, żeby zarządzać infrastrukturą w zależności od tego, jak sobie ją wybierzemy. I teraz tak, tworząc tego providera, dajemy Automation, workload domenę, w której zaczynamy zarządzać tymi nowoczesnymi aplikacjami. W workload domenie według zasady posiadamy vCenter Server. I teraz na tym vCenter serwerze w tej workload domenie, którą zarządza Automation, włączamy supervisora i ten supervisor może zarządzać wszystkimi klastrami podłączonymi do tego vCenter serwera. Dzięki temu supervisorowi możemy oczywiście tworzyć też zone, czyli te części infrastruktury, dzieląc sobie, jak chcemy zarządzać tymi zasobami i potem na poziomie supervisora możemy tworzyć jeszcze fajniejsze granularne części, namespace'y i w tych namespace'ach tak naprawdę, jeżeli myślimy o vSphere namespace, to są resource pools na sterydach. Okej. One nam pomagają zarządzać zasobami dla osobnych projektów. Bardzo są fajne dla administratorów, bo w momencie, kiedy stworzymy polityki dla storage'u, możemy stworzyć osobny content library i kompletną izolację sieci na podstawie VPCs, tak? Czyli dzięki temu osoby, które zarządzają sobie takim namespace'em, tymi zasobami, tak, tym resource pool na sterydach,
mają kompletną izolację i mogą robić co chcą, a administratorzy mają święty spokój, bo to się nie rozrośnie bez ich zgody. I mamy Podaje nam, potencjalnie kłopot do tego głośnego sąsiada, tak? Tego, że jeden zje drugiemu zasoby. tak, to znaczy dokładnie, mamy tutaj Potencjalnie. potencjalnie, tak. To działa tak, że po prostu resource pool staje się namespace'em, który naprawdę zarządza tą częścią Mhm. infrastruktury A powiedz mi, i dostajesz, co wytniesz. czy to jest oparte na VAP-ach, czy to jest po prostu napisane od początku jakiś nowy byt? Bo mieliśmy też VAP-y, mieliśmy czy resource pool'e, to z My tego tak samego naprawdę źródła. używamy Kubernetesa, prawie jest to vanilla przepisany minimalnie przez nas. Mhm. Także jest to coś, co stworzyliśmy na podstawie Okay. Kubernetesa. No dobrze, to mówisz o Content Library, dobrze dotknęłaś tego tematu. Natomiast z Harborem to też jest tak, że można go jakoś deployować wewnętrznie w obrębie każdego z namespace'a jako oddzielny byt, czy musimy mieć jeden główny? Jest jakiś limit przy tym automation, jak to się wszystko magicznie deployuje, to można zaznaczyć. No i jeszcze poproszę repozytorium. Jeszcze poproszę repozytorium. Można. W momencie, kiedy wyklikujemy sobie i tu w obydwu opcjach możesz sobie Harbora dołożyć do twojego klastra kubernetesowego oczywiście, nie mówimy tu, bo musimy Tak, nie poruszamy się. infrastrukturalnego, tylko kubernetesowego. Dokładnie. Możemy sobie go dodać, jak i wiele różnych dodatkowych serwisów. Secret Services, Argo CD, serwisy, Właśnie które... chciałem o tym powiedzieć, ale to jeszcze za chwilkę o Argo. To na końcu sobie zostawmy ten smaczek. Na razie jeszcze zostawmy przy tym, czyli rozumiem, że jak mam klaster Kubernetesa dedykowany pod projekt, tak? Sobie tak wytworzyłem taki twór, nadałem mu pewien zestaw zasobów, które on może, ten konsument tego klastra zużywać, to też deployuję na przykład dla niego dedykowanego Harbora. I on, ten użytkownik tego klastra, tego namespace'a, on sobie będzie korzystał z tego Harbora lub z innych, ktoś mu udostępni. Ale to jest w jego tenancie, zamknięte, on sobie robi siecióweczkę do tego. Wszystko jest pewnego rodzaju jego jurysdykcji. Dokładnie. Ten VPC, który jest Virtual Private Connection, tak, pozwala na kompletne zarządzanie tą usługą i tak naprawdę nie trzeba do końca wiedzieć, co się dzieje po stronie sieciowej, gdyż jest to bardzo transparentne dla użytkownika takiej izolowanej sieci. Co jest bardzo wygodne. Muszę przyznać, że działa to nawet trochę jak ta czarna skrzynka, ale działa. Zaskakująco fajnie. No bo w tle oczywiście mamy NSX-a, natomiast ten frontend jest tak zbudowany, bo tu też może warto wspomnieć, że na warstwie tego tenanta, ten administrator tego tenanta, on może znowu za pomocą kodu wytwarzać pewnego rodzaju reguły sieciowe, nie wiem, jakieś firewallingi, tego typu rzeczy. To wszystko da się wytworzyć po stronie kodu, czyli jeżeli udostępniamy taki namespace dla deweloperów, dla product ownerów najczęściej, nie, którzy będą nam w tym tworzyć jakieś tam aplikacje, produkt, cokolwiek, oni mogą w tym swoim świecie sami to zdefiniować. To oczywiście na górze może być pod pewnym governance'em, nie? Raczej powinno być. Natomiast tak, jest. Właśnie to jest bardzo ważne i powinno być, to też warto zaznaczyć. Należy patrzeć, co tam się dzieje, jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za całą infrastrukturę, ale możemy też wydać te uprawnienia do tego dla kierowników, dla jakichś menadżerów zespołu. I wspomniałaś o Argo CD. Ja myślę, że też. No właśnie, to jeszcze jakbyś tak skomentowała, oczywiście. Tak, a propos tej sieciowości. Wszystko tworzy się oczywiście w NSX-ie. Mamy osobne projekty, pełną kuratelę na poziomie administratora, natomiast osoba, która dostaje delegację na niższym poziomie, może po prostu nie mieć kompletnie wiedzy nad tym, co się dzieje wyżej, co jest bardzo fajne. No i oczywiście widzimy je na 3 poziomach w Automation, w vCenter i w NSX-ie. Mamy dostęp do VPCs. Okej. Dlatego a propos kontroli. Argo CD. Tak, dokładnie. Argo CD, bo chciałem do tego nawiązać tak trochę klamrą, zapinając tą naszą rozmowę, bo na początku rozmawialiśmy sobie o tym, że automation jest w stanie wygenerować dla ludzi, którzy jeszcze nie są obeznani z tą automatyzacją kod.
Słuchajcie, ten kod to jest tak naprawdę informacja o tym, jak deklaratywnie chcemy, żeby nasze środowisko wyglądało. I jeżeli go już wygenerujecie, klikając swoje ulubione projekty i robiąc drobne migracje, może na początku nawet ręczne, ten kod może Wam posłużyć do tego, żeby stworzyć system CI/CD. I żeby nie szukać daleko, na czym go stworzyć, bo może takiego rozwiązania nie macie, tu wchodzi właśnie kwestia Argo CD. Co to jest, Kasiu? Co to jest Argo CD? Co to jest ta ośmiorniczka? Co to w ogóle jest? Co to jest? Ta ośmiorniczka pozwala nam używać GitOpsa do tego, żeby deployować nasze maszyny. My w ogóle nie powiedzieliśmy bardzo ważnej kwestii, bo mamy w naszym tytule Unified VMs, Containers and Kubernetes. A my tak naprawdę nie powiedzieliśmy nic na temat maszyn wirtualnych w tym całym środowisku, co może tak naprawdę zachęcić naszych użytkowników i słuchaczy do tego, żeby w ogóle zacząć. Bo ja przepraszam, że jeszcze zrobię krok wstecz, natomiast tak Oczywiście. nawiązałeś do tego w bardzo fajny sposób, bo jak zacząć, tak? My na ten moment zachęcamy bardzo serdecznie do tego, żeby używać superwizora też do tworzenia maszyn wirtualnych. Maszyn wirtualnych deklaratywnie i te maszyny wirtualne mogą być potem obsługiwane przez kubectl i możecie stworzyć sobie cały CI/CD, kompletnie flow za pomocą Argo CD i GitOpsa razem z maszynami wirtualnymi, które mają w środku normalnie Windowsa. Nie muszą być to jakieś stwory stworzone sztucznie. Jeżeli chodzi o w ogóle stworzenie maszyn wirtualnych w tym środowisku, mogą one mieć normalnie zainstalowanego Windowsa, a co jest nawet lepsze, całe nasze zamieszanie, które zwyczaj się dzieje w związku ze stworzeniem template'u, golden image'u, dodanie wszystkich opcji na tej maszynie wirtualnej po prostu staje się prostsze, bo w momencie, kiedy stworzymy sobie ten manifest YAML raz, możemy go potem fajnie wykorzystać i edytować. Moim zdaniem to ułatwia życie i bardzo zachęcam właśnie do tego, żeby użyć, a potem możemy wszystko. Zdecydowanie tak. I wiesz co, tu jeszcze trzeba chyba nadmienić to, że te VM-eczki, które tworzymy przez swoją drogą właśnie te automation, które nam w tym pomoże, one mogą być wybierane z content katalogu. I co więcej, możemy już dość łatwo wprowadzić na tym etapie tak zwany t-shirt size, czyli to jest S, M, XS, wielkość VM-ki, oraz w czasie samego deploymentu dorzucić informacje o tym, jak chcemy, żeby sysprep działał i tak dalej. To może być predefiniowane. No i tak jak mówisz, te wszystkie rzeczy zapisujemy sobie, znaczy dostajemy informacje, jak powinny wyglądać zapisane deklaratywnie, czyli jak to ma wyglądać. I następnie możemy to użyć w Argo CD jako taki trochę nadzór tego, że tak naprawdę będzie. Nie? Tak, Bo to też jest dość istotne, że w większości środowisk wirtualnych, czy to są VM-ki, do których przywykliśmy, pamiętajmy, VCF 9 no, ma obsługę też VM-ek. Dzisiaj gadamy może trochę mocno o kontenerach, tylko że to jest tak. coś ciągle jeszcze mimo 10 lat historii wchodzącego na rynek, ale jakby to ciągle jest twardość VM-ek. I co jest ideą tego wszystkiego? Wszystkie te elementy możemy zarządzać właśnie kodem. Nie tylko i wyłącznie Kubernetesa, do którego przywykliśmy, że jest kodem. Czyli możemy zarządzać tak jak po staremu vCenter, klik, PowerShell, tach, nie? Tak jak kiedyś to było i tak do czego jesteśmy teraz przyzwyczajeni. No ale możemy też przejść poziom wyżej, nie? I zacząć to robić tak, jakbyśmy byli dostawcą chmury Dokładnie. wewnętrznym. I to jest mega ciekawe. No i dobrze, no i mamy ten kod, nie? Mamy te Argo CD. Co z tym zrobić? Jak to połączyć? Mamy te VM-ki, które wygenerowaliśmy i chcemy je teraz już generować z kodu. Mamy jakieś namespace'y kubernetesowe, które też już dostaliśmy ten kod. No i kliknęliśmy chcę Argo CD. I coś powstało. No i co teraz robimy, powiedz? Co z nim zrobić? Jak on tutaj pasuje? No jak on pasuje? Możemy wykorzystać Argo CD do tego, żeby, tak jak mówisz, po pierwsze pilnować do tego, jak wyglądają nasze maszyny wirtualne. Możemy sobie podłączyć
repozytorium GitOps i dzięki niemu zarządzać naszymi manifestami YAML-owymi do tego, żeby zdeployować tą maszynę, generalnie rzecz biorąc. Mhm. Ja myślę, że to jest jeszcze jedna fundamentalna zmiana, która nadchodzi i o niej się mało mówi, a ja jestem ogromnym zwolennikiem tej zmiany. Mianowicie, jeżeli jesteś architektem, a tak się składa, że jesteśmy architektami, to twoja infrastruktura nie musi być tylko opisana w Wordzie, który ma 700 stron i nikt poza wstępem nic nie przeczytał nigdy, tylko możemy dostarczać gotowe infrastructure as code i to deployujesz, sprawdzamy, patrzymy i każda zmiana, którą wprowadzacie, bo jeżeli będziecie klikać do końca życia, to nigdy nie upilnujecie większej infrastruktury. Ja mówię większej, tam setki, tysiące VM-ek. Ale kiedy przeniesiecie się z tego cudownego, chocholego tańca, który się teraz wydarza w tych infrastrukturach, do kodu i ten kod będziecie trzymać, tak jak Kasia wspomniała, w gicie, to będziecie mogli robić zmianę w tym kodzie, kiedy się już nauczycie tego oczywiście, wykonujecie zmianę w gicie, ktoś ją akceptuje, system automatycznie ją wprowadza w infrastrukturę. Nie dotykacie fizycznie tego vSphere'a, nie dotykacie, chyba że się coś zepsuje, wiadomo, nie? Ale jeżeli normalnie w takiej codziennej macie taki nadzór nad tym wszystkim, no i wasi architekci nareszcie widzą, co się zmieniło w czasie, widzą, gdzie jest ta infrastruktura w danym momencie. No i nie ma czegoś takiego, że aktualizujemy te confluency nieszczęsne, nie? I te nieszczęsne doki, które mają po 700 megabajtów i te wielkie draw.io, które zajmują 700 tysięcy mega, nie? My chcemy tam być i chcemy, żebyście wy tam byli, dlatego że po prostu będzie nam wszystkim łatwiej sprawić, że ta infrastruktura działa tak, jak my myślimy, że ona działa. I że nikt w międzyczasie Tak. paluszka w to nie włożył. I ja myślę, że to jest mega ważne. I ten VCF 9 chyba po raz pierwszy w historii VMware'a zbliża się do tego modelu. I ja powiem szczerze, że naprawdę tak jest. I ja mogę być stronnicza bardzo. Zgadnijmy dlaczego. Ale A w ogóle nie jest to wspomniałem, Kasia w bardzo. Broadcomie pracuje w ogóle tak. Nie wspomnieliśmy tego na początku. W sumie może to może ważny element, nie? Ale to Nie wiem, w którym momencie nacisnąłeś nagrywanie. tak, Dobrze. też nie pamiętam. Ja mogę być bardzo stronnicza, aczkolwiek powiem szczerze, że naprawdę jestem cały czas rękami zajęta w naszych labach, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa i naprawdę fajnie to działa i jest integrowane. Kiedyś rozmawiając z osobami Tanzu, pozdrawiam Jacka, jeżeli ogląda, było ciężko się porozumieć pomiędzy ludźmi od infrastruktury i ludźmi z Tanzu. Zawsze istniała jakaś taka bariera komunikacyjna. Gdzieś tam zaczęliśmy rozmawiać na temat rzeczy związanych z kontenerami. W momencie, kiedy ludzie z Tanzu zaczęli deployować te kontenery, każdy od strony infrastruktury był jak a ty tutaj to co one tutaj te obiekty robią i czemu one się tak rozprzestrzeniają i dlaczego ich tak dużo i kto ma nad nimi kontrolę? Na ten moment w VCF-ie 9 naprawdę administratorzy mają ułatwioną sprawę. Jeżeli zaczną stosować te rozwiązanie, tą nowoczesną drogę dla aplikacji, to uzyskują dużą integrację i spokój z perspektywy tego, że rzeczy ze sobą rozmawiają. Nie mamy już sytuacji, w której naprawdę trzeba gdzieś szukać w ścieżce, co się zepsuło. Jest ułatwiona sprawa. Wygląda to naprawdę fajnie. Jedyne ryzyko jest takie, że można przyjść średnio przygotowanym do wszystkiego i nagle mieć infrastrukturę i wszystko zdeployowane. Naprawdę Tak, ja łatwo można właśnie o to tym zrobić. wspominam. To jest niesamowita rzecz, że po pierwsze, wchodząc w to rozwiązanie, możemy skorzystać z GUI, możemy sobie klikać w nie w tak dość bezpiecznym środowisku. To jest, ma takie ramy, w których nie czujemy się, że tu coś popsuje i to nie psuje. I dostajemy ten kod, który może nas nauczyć na przyszłość tego, że jak chcemy coś bardziej wyrafinowanego budować już w postaci właśnie tak zwanego CI/CD, czyli Continuous
integration, continuous deployment w formie architektonicznej, to mamy do tego podstawę. Nie musimy googlować, pytać czata GPT, jak to zbudować, tylko dostajemy to po prawej stronie okienka w automation i jest świetnie. Później jest to na tyle logiczne, że możemy to edytować, zmieniać i budować z tego. Myślę, że ten krok, który tutaj się wydarzył, on w GUI wygląda, no małe okienko, niewiele zmienia. Natomiast dla mnie to jest mega duża zmiana i ona pozwoli nam w perspektywie kilku sezonów, że tak powiem, wydawniczych VCF-a przejść z wieloma klientami z właśnie formuły papierowej dokumentacji, która jest w doku, do dokumentacji stworzonej w GitHubie tej infrastruktury. I oczywiście to będzie jeden z fragmentów, jedno z repozytoriów, bo kolejnym repozytorium będzie repozytorium projektów, nie wiem, kontenerów, konfiguracji, tratata. Idąc dalej. Tutaj chciałem Cię też zapytać, bo to może tak na koniec, bo o tym się delikatnie wspomina. Natomiast gdzieś tam w VCF-ie 9 przejawia się coś takiego jak secret management. Czy to jest jakiś taki odpowiednik HashiCorp Volta? Co to jest? Co to jest ten secret management? Ale teraz zadałeś mi pytanie, czy to jest odpowiednik HashiCorp Volta. Trochę tak. Scentralizowane miejsce, w którym można przechowywać swoje sekrety. Można go oczywiście zdeployować w każdym klastrze kubernetesowym i używać bezpośrednio z automation. Także jest też częścią deploymentu. Tak, no ale to jest jeden z serwisów, który otrzymujemy w momencie wykorzystania naszego resource poola na sterydach, bo to nie tylko ten serwis, a co z backupem? Mamy odpowiedź, Velero na przykład możemy sobie wykorzystać do tego, żeby zbackupować. To też jest częścią zintegrowanego środowiska, które dostajecie razem z całym setem narzędzi. Także to nie jest tak, że to Vanilla Kubernetes, proszę bardzo, rób co chcesz, dostajesz wsparcie. Także wszystkie te części, o których dyskutowaliśmy, są częścią tego deploymentu. Nie trzeba tego gdzieś szyć dodatkowo. To daje ramy po prostu stabilnej infrastruktury i łatwości użytkowania. Dlaczego zapytałem o ten secret? Bo przy deploymencie infrastruktury zarządzanie hasłami jest, jak u wielu, Excelowe lub jakieś tam coś tam, jakieś takie rzeczy straszne, nie? No właśnie tak. To chodzi o to, że wyobraźmy sobie, że wielu klientów może zrezygnować z tego, żeby mieć jakieś dziwne generowane hasła trzymane w jakichś dziwnych miejscach, a można je trzymać w secret managemencie i tak naprawdę deployować te infrastruktury w ten nowoczesny sposób. Być może w pewnym czasie wprowadzić rotację tych haseł i tak dalej. I dlaczego zwracam na to uwagę? Dlatego, że wcześniej było to trudne, może tak to nazwę. Rzekłbym czasami niemożliwe przy bardzo dużych instalacjach albo niezwykle skomplikowane. Teraz pojawia się pierwszy krok do tego, że możemy przenieść zarządzanie tą infrastrukturą oraz zarządzanie hasłami do administratorów, powiedzmy, grupowych, nawet w taki sposób, że nie wiedzą, jak to wszystko jest pohasłowane i pokodowane. Tak samo wymiana certyfikatów, niesamowity nowy mechanizm, który, miejmy nadzieję, zabierze nam nas z podołu łez, który wymienia certy w całej infrastrukturze. No jest sporo takich fajnych, małych feature'ków, które jak ktoś z VCF-em miał do czynienia, to wie, że teraz będzie łatwiej. Tak, tutaj Czy coś wspomniałeś jeszcze do dodania, Kasiu? o dwóch poziomach akurat ułatwień. Tych dla naszych użytkowników, ludzi, którzy używają infrastruktury, czyli sekrety. Dla infrastruktury i adminów na poziomie tego operations, który potrafi robić rzeczy. Cały system do zarządzania użytkownikami i do przechowywania haseł jest utrzymany dla infrastruktury vSphere i dla wszystkich workload domain i tak dalej. Odświeżanie certyfikatów i zarządzanie certyfikatami, nie tylko monitoring, który jest w wersji 18, w sensie 8.18. Na ten moment my potrafimy je podmieniać. Potrafimy podłączyć też Microsoft CA do tego, żeby zostało to wykonane z poziomu operations. Nie jest to
sub-CA, podłączamy się tylko i wyłącznie. Sub-CA to nie jest bezpieczne rozwiązanie. My tutaj pozwalamy na tą integrację. Więc tak, jest bardzo dużo rzeczy, które zostało zunifikowanych. Rozmawiamy ze sobą, jeżeli chodzi o wszystkie aplikacje, łączymy w jedno, mamy portal do zarządzania. Bardzo dużo benefitów dla administratorów znajduje się w Operations, ono jest tym poziomem zarządzania infrastrukturą. Automation pozwala nam zrobić dystans i nie dawać dostępu do vCenter serwera dla użytkowników naszej infrastruktury i utrzymać tę pełną kontrolę nad środowiskiem w łatwiejszy sposób. W związku z czym bardzo mi się też podoba Twój pomysł wykorzystywania po prostu tego, żeby w końcu przenieść te wszystkie dokumenty do repozytoriów i naprawdę zarządzać tą infrastrukturą z poziomu architekta. Bardzo fajny pomysł. Cieszę się bardzo, że mieliśmy okazję porozmawiać o nowym podejściu. Cieszę się, że ono się pojawiło w ogóle już w tej formie takiej dokonanej, nie? W końcu po tych 2 latach obietnic, że to jest forma dokonana, możemy ten soft zobaczyć, możemy go przetestować. Zgłaszajcie się do nas, zgłaszajcie się do VMware'a w kontekście zobaczenia tego, jak to tak naprawdę działa, pomysłów na architekturę, na infrastrukturę. I ja myślę, że ostatnim takim słowem, które chciałem powiedzieć, podsumowując, to wszystko, o czym powiedzieliśmy, jest w zestawie. To znaczy, to po prostu dostaniecie w cenie. I to jest mega ważne, że nie wymaga to od was, jeżeli chcecie pójść w coś głębiej, nie? Jeszcze bardziej wyrafinowane, to są addony, nie? I o tym będziemy pewnie rozmawiać w kolejnych odsłonach Evolution Castu, ale na dzień dzisiejszy ilość zmian, która wystąpiła w VCF-ie 9, pozwólcie sobie na chwilę dotknąć ich wszystkich albo kawałka ich, a dopiero później wybierajcie addony. To jest taka informacja ode mnie. Dlaczego? Bo nie będziecie i tak mieli czasu na te addony przez pierwsze pół roku. Także to jest takie podsumowanie z mojej strony ostatnich doświadczeń, w zasadzie 1,5–2 miesięcy z VCF-em 9. Kasiu, bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś chwilę, żeby z nami tutaj usiąść do tej rozmowy. Linki będą dostępne, tak jak wspomniałem, do dema od Katariny Brookfield, w którym miałem przyjemność uczestniczyć w rozmowie, do nagrania, żebyście zobaczyli, jak to wygląda na żywo, trochę podeprzeć słowa czarną konsolą i GUI automation, jak to wygląda, co dzisiaj mówiliśmy. Kasiu, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci ślicznie również za to, że dałeś mi możliwość porozmawiania na temat naprawdę ekscytujących zmian. Super, zapraszamy ponownie. Dzięki, trzymajcie się, na razie.